Był czas, kiedy Polska należała do największych i najpotężniejszych państw Europy. Czas, kiedy na krakowskim Wawelu rozbrzmiewał język włoskich architektów i filozofów, kiedy polska szlachta dyskutowała o wolności jednostki, gdy reszta Europy klęczała przed absolutnymi monarchami. Czas, kiedy z małej wsi w Małopolsce wyszedł poeta, którego słowa są żywe do dzisiaj. A z kupieckiego domu nad Wisłą człowiek, który zmienił nasze rozumienie kosmosu. Ten wiek nazywamy złotym, a ślady po nim noszą w sobie do dziś pewne polskie nazwiska. Dla tych, którzy potrafią je odczytać. Dziś odkryjemy 10 z nich. Zanim jednak wejdziemy w głąb tej opowieści, jeśli oglądacie ten film na telewizorze, wiecie, jak trudno jest przy nim kliknąć subskrypcję. Dlatego prosimy was o jedno. Podzielcie się tym odcinkiem z kimś bliskim, kto ceni historię. Każde udostępnienie sprawia, że te zapomniane opowieści trafiają do kolejnych ludzi. I właśnie to jest dla naszego kanału najcenniejsze. Jeśli możecie, subskrybujcie z telefonu lub komputera. Dziękujemy za każde wsparcie. XVI wiek był dla Polski okresem niezwykłym. Kraj obejmował blisko 1 000 000 km². Od Bałtyku po stepy czarnomorskie. Zamieszkiwało go 11 milionów ludzi różnych wyznań i języków, katolików, prawosławnych, protestantów, Żydów, Tatarów i wszyscy żyli w warunkach tolerancji, która w ówczesnej Europie była prawdziwą rzadkością. Wawel przechodził gruntowną przebudowę w stylu renesansowym. Włoscy artyści jak Bartolomeo Berrecci wznosili na wzgórzu nad Wisłą budowle, które do dziś zapierają dech w piersiach. Na Akademii Krakowskiej wykładano astronomię, matematykę i filozofię. Na sejmach szlacheckich ścierały się poglądy i idee. Polska nie tylko walczyła, Polska myślała, tworzyła, budowała. I w tym właśnie świecie rodziły się nazwiska, które opowiemy. Pierwsze z nich to Kochanowski. Kiedy wymawiamy to imię, w polskiej pamięci zbiorowej natychmiast pojawia się obraz lipy. Stare drzewo, cień nad dworkiem, cichy zaułek małopolski. Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie, niedaleko Zwolenia, w rodzinie szlacheckiej herbu Korwin. Wywodził się ze średniej szlachty Małopolski. Nie z wielkich rodów, nie z magnackich pałaców, ale z tych umiarkowanie zamożnych domów, które dawały Polsce głowę i pióro. Studiował w Krakowie, w Królewcu, a potem przez wiele lat we Włoszech, w Padwie, centrum europejskiego humanizmu. Kiedy wrócił do kraju, trafił na dwór królewski, gdzie szybko zdobył uznanie. Lecz nie tam zostało serce poety. Wyjechał z Krakowa i osiadł w Czarnolesie, małej wsi, którą jego rodzina objęła w posiadanie jeszcze w pierwszej połowie XVI wieku. To właśnie od tej wsi pochodzi nazwisko, które stało się w Polsce synonimem całej epoki. Kochanowski pisał po polsku w czasach, gdy język łaciński był w Europie językiem prestiżu, nauki i kościoła. Wybrał inaczej. Napisał treny żałobne po śmierci swej córki i stworzył dzieło, które historycy literatury porównują z największymi elegijnymi poematami starożytności. Dzisiejszy Czarnolas w powiecie zwoleńskim wciąż istnieje, a Muzeum Poety mieści się w murowanym dworze na miejscu jego dawnej posiadłości. Jeśli ktoś nosi dziś nazwisko Kochanowski, może ono wywodzić się z okolic tej samej Małopolski, z których wyszedł człowiek, który wyniósł język polski na wyżyny artyzmu. Niedaleko w czasie, ale zupełnie innym szlakiem podążamy do Kopernika. Nie ma drugiego nazwiska w polskiej historii, które wywołałoby tyle sporów o narodowość, a jednak historia mówi jasno. Mikołaj Kopernik kilkakrotnie deklarował się jako wierny poddany polskiego króla, a nawet pisał, że będzie bronił Olsztyna przed krzyżakami za cenę własnego życia. Jego rodzina przybyła ze Śląska, z okolic Nysy, gdzie dziadek astronoma i jego przodkowie zajmowali się handlem i wydobyciem miedzi. Właśnie od tego metalu mogło narodzić się nazwisko. Łacińskie cuprum, czyli miedź, po niemiecku Kupfer. A z tej podstawy ze słowiańskim przyrostkiem wyłoniło się Kopernik. Ojciec astronoma osiadł w Toruniu, gdzie ożenił się z Barbarą Wacenrode i gdzie w 1473 roku urodził się Mikołaj. Chłopiec uczył się w Krakowie, potem w Bolonii, Padwie i Ferrarze. Wracając do ojczyzny,
Zamieszkał na Warmii jako kanonik we Fromborku, dziś pięknie zachowanym mieście nad Zalewem Wiślanym. Tam, patrząc na niebo przez okno katedralnej wieży, budował przez dziesięciolecia teorię, która miała wywrócić obraz świata. W 1543 roku, w roku swojej śmierci, wydał o obrotach sfer niebieskich i Słońce stanęło w miejscu, a Ziemia zaczęła krążyć. Nazwisko Kopernik niesie w sobie pamięć o kupieckim rodzie, który przemierzył szlaki handlowe od Śląska przez Kraków aż do pruskiego Torunia i który dał Polsce człowieka zmieniającego dzieje nauki. Ale Złoty wiek nie należał tylko do poetów i uczonych. Należał też do możnych rodów, których zamki wznosiły się nad polską ziemią jak kamienne świadectwa władzy. Jednym z takich rodów byli Tęczyńscy. Zamek Tęczyn w Rudnie, leżący 24 km na zachód od Krakowa, na skalistym wzgórzu w pobliżu Krzeszowic, stał przez wieki jako jedna z najważniejszych siedzib magnackich Małopolski. To właśnie od nazwy tego miejsca Tęczyn, ród szlachecki herbu Topór przyjął swoje nazwisko. Wcześniej byli z Morawicy. Pierwszą drewnianą warownię na wzgórzu wzniósł około 1919 roku kasztelan krakowski Nawój z Morawicy. Murowany zamek wybudował jego syn Jędrzej. I to on jako pierwszy przyjął nazwisko Tęczyński. Ród rósł w siłę przez cały wiek XV i XVI. Tęczyńscy kumulowali urzędy kasztelanów i wojewodów krakowskich. Budowali sieci zależności w Małopolsce, a zamek na wzgórzu przebudowywali kolejne pokolenia w renesansowym duchu, z atykami, krużgankami i gzymsami, które Bartosz Paprocki opisał w swych słynnych herbach rycerstwa polskiego jako dzieło wzniesione w 1590 roku wielkim kosztem. Mówi się, że podczas potopu szwedzkiego marszałek lubomirski, wycofując się przed wojskami króla Szwecji, puścił w świat fałszywą wieść, że w Tęczynie ukryte jest polskie skarbiec koronny. Właśnie po to, by przyciągnąć tam najeźdźców i odwrócić ich uwagę od prawdziwego miejsca ukrycia skarbu. Ród Tęczyńskich wygasł w 1637 roku. Ruiny zamku Tęczyn w Rudnie stoją do dziś i są wpisane do rejestru zabytków. Jeśli ktoś nosi nazwisko Tęczyński, jego rodowód może sięgać tych samych wzgórz jury krakowsko-częstochowskiej, na których przez 3 wieki panowali panowie z toporem w herbie. A teraz przekraczamy progi nie zamku, lecz krakowskiej kamienicy. Bo Złoty wiek miał też swoich finansistów. Mówi się, że bez Bonnerów Wawel nie byłby taki, jaki jest dziś. Jan Bonner przybył do Krakowa z Palatynatu Reńskiego pod koniec XV wieku. Szybko wplótł się w sieć handlową, która łączyła Kraków z Gdańskiem, Wrocławiem, Węgrami i Italią. Został bankierem kolejnych Jagiellonów, Jana Olbrachta, Aleksandra, a nade wszystko Zygmunta Piemeczy Starego. To Bonner finansował budowę renesansowego Wawelu, dostarczał materiały, organizował logistykę jednej z największych inwestycji architektonicznych Europy tamtego czasu. W 1914 roku uzyskał indygenat i własny herb, Bonarowa, i z kupca stał się szlachcicem. Jego bratanek, Seweryn Bonner, poszedł jeszcze dalej. Jako wielkorządca żub solnych w Wieliczce, burgrabia krakowski i starosta biecki zarządzał królewskim majątkiem na niewyobrażalną skalę. Posiadał kilkanaście kamienic przy rynku głównym w Krakowie, zamek w Ogrodzieńcu, tę wspaniałą renesansową rezydencję na Jurze krakowsko-częstochowskiej, której ruiny do dziś przyciągają turystów, przebudował własnymi środkami. Seweryn był też mecenasem uczonych i artystów. Encyklopedia Krakowa dokumentuje, że Bonnerowie utrzymywali kontakty z największymi europejskimi domami bankowymi, Fuggerami z Augsburga, Kigi z Sieny. Ich kres nadszedł wraz z końcem XVI wieku, kiedy ród przeszedł na protestantyzm i stopniowo tracił wpływy. Ale imię Bonner na zawsze pozostało zapisane w murach Wawelu i w blaskach Złotego wieku. Dotarliśmy do połowy naszej dzisiejszej wędrówki i choć pochyliliśmy się już nad poetami, astronomami, magnackimi zamkami i królewskimi bankierami, przed nami pozostają jeszcze nazwiska splatające się z wojną, buntami i najbardziej dramatycznymi momentami epoki. Kontynuujmy. Na zachodzie, w Wielkopolsce,
Potęgę Złotego Wieku budował inny ród. Nazwisko Górka wywodzi się od wsi Górka. Dziś miejska Górka w powiecie rawickim. Najstarsze wzmianki o osadzie sięgają 1310 roku. Ród Górków herbu Łodzia wyrósł z tego skromnego gniazda na największą rodzinę magnacką Wielkopolski w XVI wieku. Twórcą ich potęgi był Łukasz Górka, który w 1441 roku otrzymał urząd wojewody poznańskiego i przez kolejne dziesięciolecia budował sieć wpływów obejmującą zamek w Kurniku, własność kilkudziesięciu wsi i miast, kontakty z królewskim dworem. Jego wnuk, kolejny Łukasz Górka, bo imię to powtarzało się w rodzie niemal rytualnie, piastował starostwo generalne Wielkopolski i był jednym z najpotężniejszych ludzi w państwie. W szczytowym momencie, mówią kroniki, Górkowie posiadali około 20 miast i ponad 250 wsi. Byli, jak pisał jeden z badaczy, wielkopolskim odpowiednikiem Radziwiłłów. Ród wygasł w 1592 roku wraz ze śmiercią Stanisława Górki, ostatniego męskiego przedstawiciela linii. W Kurniku, niedaleko Poznania, ich dawna siedziba przetrwała. Dziś mieści się tam Biblioteka Kurnicka Polskiej Akademii Nauk, jeden z ważniejszych zbiorów historycznych w Polsce. Nazwisko Górka, kiedy pojawia się w dokumentach szlacheckich, może sięgać tej właśnie Wielkopolski, gdzie przez 150 lat jeden ród współkształtował losy zachodnich rubieży Rzeczypospolitej. Mniej więcej w tym samym czasie w Małopolsce powstawał monument, który dziś przyciąga pielgrzymów z całego świata i jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jego twórcą był Mikołaj Zebrzydowski. Zebrzydowscy wywodzili się ze śląsko-mazowieckiego rodu herbowego Radwanitów. Ich dokumentowane gniazdo leżało w Zebrzydowicach, wsi, od której ród przybrał nazwisko. Ojciec Mikołaja, Florian Zebrzydowski, był kasztelanem oświęcimskim i burgrabią Zamku Wawelskiego. Mikołaj urodził się w 1553 roku w Krakowie, a po linii matki związany był z kresową rodziną Herbutów. Piął się szybko w górę urzędniczej hierarchii, osiągając godność marszałka wielkiego koronnego i wojewody krakowskiego. W 1600 roku, zafascynowany dziełem flamandzkiego kartografa Christiana Adrichomiusza, opisującym Jerozolimę czasów Chrystusa, postanowił wznieść na wzgórzach powyżej Kalwarii, wsi w pobliżu Wadowic, zespół kaplic odwzorowujący drogę krzyżową w Świętym Mieście. Sprowadził Bernardynów, ufundował klasztor i zaczął budować. Tak narodziła się Kalwaria Zebrzydowska, sanktuarium, które w 1999 roku papież Jan Paweł II nazwał miejscem duchowej siły narodu. 3 lata po rozpoczęciu tej fundacji Zebrzydowski stanął na czele Rokoszu, buntu szlachty przeciwko Zygmuntowi III Wazie, który zakończył się bitwą pod Guzowem w 1607 roku. Rokoszanie przegrali militarnie, ale król nigdy nie odzyskał pełnego poparcia szlachty. Sam Zebrzydowski, rozczarowany biegiem spraw, wycofał się z życia politycznego i całkowicie poświęcił swojemu sanktuarium. Jego wkład w kulturę polską, budowla wpisana dziś na listę UNESCO, trwa w Kalwarii Zebrzydowskiej do dnia dzisiejszego. Każdy, kto nosi to nazwisko, nosi w sobie pamięć o człowieku, który fundował miejsca modlitwy i zarazem przewodził jednemu z największych buntów politycznych epoki. Historia dostarcza nam jednak postaci, które buntownicy podziwiali, a wrogowie się ich bali. Kiedy wypowiadamy nazwisko Żółkiewski, myślimy o hetmanie, który zrobił coś, czego nie udało się nikomu przed nim i po nim przez długie wieki. Stanisław Żółkiewski urodził się w 1547 roku w Turynce pod Lwowem, w rodzinie szlacheckiej herbu Lubicz. Nazwisko pochodzi od nazwy miejscowości Żółkiew, dziś Schowkwa, na Ukrainie, miasto leżące na północ od Lwowa, które stało się jego główną siedzibą. Przez lata służył pod rozkazami kanclerza Jana Zamojskiego. Walczył w Mołdawii, Inflantach, tłumił kozackie powstania. Ale najbardziej zadziwiający rozdział jego życia nadszedł w 1610 roku. Pod Kłuszynem, 4 lipca
Żółkiewski stanął na czele zaledwie 7-tysięcznego wojska polskiego. Niemal wyłącznie jazdy, w tym 5,5 tysiąca husarzy, i starł się z wielokrotnie liczniejszą armią rosyjsko-szwedzką. Walka trwała 5 godzin. Kiedy kurz opadł, wrogowie rozbici uciekali, a droga do Moskwy stała otworem. 28 sierpnia 1660 roku moskiewscy bojarzy podpisali układ, na mocy którego polskim carem ogłoszono królewicza Władysława. Hetman Żółkiewski wjechał triumfalnie do Kremla. Rok później, podczas uroczystego wjazdu do Warszawy, wiózł przed sobą wziętych do niewoli carów szujskich i złożyli oni hołd polskiemu królowi. Był to moment bez precedensu w dziejach obu narodów. Żółkiewski zginął 10 lat później, w 1620 roku, pod Cekorą, w odwrocie z pola bitwy, w wieku 73 lat, z mieczem w dłoni. Jego głowę, jak podają źródła, Turcy zabrali jako trofeum. Polska wykupiła ją i pochowała w żółkiewskim kościele. Jeśli ktoś nosi dziś nazwisko Żółkiewski, jego rodowód może wywodzić się z tej samej ziemi lwowskiej, na której działał jeden z największych wodzów Rzeczypospolitej. Lecz Złoty Wiek miał i swoich strategów wojskowych, którzy potrafili łączyć siłę z myślą. Jan Amor Tarnowski, herb Leliwa, księżyc dwurożny z gwiazdą w błękitnym polu, był jednym z nich. Ród Tarnowskich wywodził się od Spycimira Leliwity, kasztelana krakowskiego za Władysława Łokietka. To on w XIV wieku nabył wsi Tarnów Wielki i Tarnów Mały nad Białą i Wątkiem. Wzniósł zamek na górze Świętego Marcina, a ród przyjął od nazwy miasta swoje nazwisko. Jan Amor Tarnowski urodził się w 1488 roku i od młodości przebywał na dworach Jagiellonów. Kiedy Zygmunt Piarzy Stary mianował go hetmanem wielkim koronnym w 1527 roku, Tarnowski był już uznanym wodzem. Dowodził wieloma kampaniami w Mołdawii, na Wołyniu, na wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Jego zwycięstwo pod Obertynem w 1541 roku nad armią mołdawską uznawane jest za przykład mistrzowskiego użycia jazdy i artylerii. Ale Tarnowski nie był tylko szermierzem, był też pisarzem. Jego traktat Consilium Rationis Bellicae, wydany w Tarnowie w 1558 roku, był pierwszym polskim dziełem teoretycznym o sztuce wojennej. Cesarz Karol Habsburg nadał mu w 1547 roku dziedziczny tytuł hrabiego Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Prawnuk Zawiszy Czarnego, kanonik humanistycznego renesansu i strateg Jan Tarnowski, pochowany jest w Tarnowskiej Kolegiacie, dziś Bazylice Katedralnej, pod monumentalnym nagrobkiem dłuta Giovanni Marii Padowana. Tarnów wyrósł pod jego rządami na jedno z najbardziej rozwinięto miast Małopolski, ze szkołami, drukarniami i winnicami, których tradycję region kultywuje do dzisiaj. Na Podkarpaciu, nieco dalej na wschód, inny ród dawał Polsce pióro i kamienne mury. Herburtowie przybyli ze Śląska Opawskiego sprowadzeni do ziem ruskich przez Władysława Opolczyka w XIV wieku. Ich gniazdo osiadło w Felsztynie, dziś Skeliwka na Ukrainie, niedaleko Przemyśla. W pierwszej połowie XVI wieku Jan Herburt, podkomorzy Przemyski, wzniósł w niedalekiej osadzie Dobromil drewniany zamek, który stał się centrum ich władzy. Wokół zamku wyrosła osada, która w 1566 roku otrzymała magdeburskie prawa miejskie. W górze, na wzniesieniu ponad miastem, Herburtowie wznieśli drugi murowany zamek. Jego brama zdobiona herbem rodu i datą 1586 przez długi czas opierała się zniszczeniu. Był to ród uczonych i wojowników zarazem. Jan Herburt Starszy, humanista, prawnik i historyk, absolwent uczelni w Lowanium i Niemczech, wydał w Bazylei w 1591 roku Kronikę Polski, napisaną po łacinie, tłumaczoną potem na język francuski. Jego potomek Jan Szczęsny Herburt założył w Dobromilu drukarnię i jako jeden z pierwszych opublikował dzieła Jana Długosza, Wincentego Kadłubka i Stanisława Orzechowskiego, ratując od zapomnienia fundamenty polskiej historiografii. Herburtowie wygasli w 1646 roku.
Ruiny ich zamku nad Dobromilem stoją do dziś, a imię Herburt pozostaje w polskiej historii znakiem rodu, który budował i zamki, i biblioteki. A oto ostatnie nazwisko i jest nim opowieść zupełnie inna. Bo Złoty Wiek miał też swoich awanturników. Stanisław Stadnicki, znany potomnym jako Diabeł Łańcucki. Stadniccy herbu Szreniawa wywodzili się z Małopolski. Ich siedzibą stał się Łańcut, miasto leżące dziś w województwie podkarpackim, słynne z Pałacu Lubomirskich, który wyrósł później na miejscu starszych zabudowań. Stanisław Stadnicki żył w przełomowym czasie, na granicy Złotego i Srebrnego wieku Rzeczypospolitej. Uczestniczył w rokoszu Zebrzydowskiego, a jego imię w źródłach z epoki pojawia się nieustannie przy opisach kłótni, najazdów, sądowych sporów i zbrojnych potyczek ze sąsiadami. Jego prywatna armia napadała na sąsiednie wsie. On sam był wielokrotnie pozywany przed trybunały. Wielokrotnie wygrywał sprawą lub wymykał się sprawiedliwości. Historycy szacują, że Stadnicki brał udział w kilkudziesięciu zbrojnych wydarzeniach. Wrogiem jego był Łukasz Opaliński, marszałek wielki koronny. Ich wieloletni spór był jednym z najbardziej spektakularnych konfliktów magnackich epoki. Stadnicki zginął wreszcie w 1610 roku w potyczce z wojskami Opalińskiego pod Łańcutem. Był człowiekiem, który widział siebie jako obrońcę wolności szlacheckiej, a widziano go jako człowieka przekraczającego każdą granicę. Jego przydomek, Diabeł, przylgnął do niego już za życia. Imię Stadnicki, kiedy pojawia się w heraldycznych dokumentach epoki, bywa łączone z tą samą szlachtą małopolską i podkarpacką, której część wybrała drogę miecza i namiętności ponad drogą dyplomacji. 10 nazwisk, 10 opowieści, a każda z nich jest oknem w ten sam wiek, w tę samą Polskę, która na jeden krótki, oslepitelny moment stała się centrum europejskiej kultury, myśli i siły. Złoty wiek nie trwał wiecznie. Żaden złoty wiek nie trwa. Ale zostawił po sobie ślady, których nie wymazały ani kolejne stulecia wojen, ani rozbiory, ani zniszczenia. Zostawił po sobie Wawel. Zostawił po sobie treny Kochanowskiego, które Polacy czytają do dziś. Zostawił po sobie teorię heliocentryczną, która zmieniła historię nauki. I zostawił po sobie nazwiska, noszone przez rodziny, które może o tych związkach nie wiedzą, ale które w samym swoim brzmieniu przechowują pamięć o czasie, kiedy Polska stała nad przepaścią nie upadku, ale rozkwitu. Jeśli nosisz jedno z tych nazwisk, albo znacie kogoś, kto je nosi, pamiętajcie, że historia nigdy nie jest tylko przeszłością. Często jest właśnie tym, co macie przy sobie, wypisanym w jednym słowie. W kolejnych odcinkach tego kanału będziemy dalej wędrować przez wieki polskiej historii, szukając kolejnych nazwisk, które skrywają nieoczekiwane opowieści. Niektóre z nich prowadzą do starych dworów i zamków, inne do cmentarzy, które pozostały jedynym śladem po całych społecznościach, a jeszcze inne opowiadają o ludziach zwykłych, których jednemu słowu, nazwisku udało się przetrwać wszystko.